W dzisiejszym podcaście wytłumaczymy, czym jest formuła free of, czym różnią się produkty wegańskie, cruelty free i czy wszystko możemy nazwać produktem hipoalergicznym. Jest ze mną założycielka Inveray i Anna Kimla. Dzień dobry, Aniu, witam Państwa. No właśnie, to zacznijmy od tego, czym jest oznaczenie free of. Free of jest to oznaczenie, które nam mówi, że ten produkt nie zawiera różnych substancji. To są substancje, które są ogólnie stosowane w tej branży, a niekoniecznie są zdrowe dla ciała, środowiska, dla nas. No właśnie, bo z czego wynika tak naprawdę to wyeliminowanie niektórych substancji ze składów w produktach Inveray? Czy to jest ogólnie narzucone, czy to jest zaproponowane przez laboratorium Inveray, żeby nie było tych składników? Aniu, jak tworzyłam markę, to właściwie to były takie początki, dopiero mój zamiar, żeby powołać taką markę na rynek. I zaczęłam współpracę z naukowcami w tym zakresie. Powiedziałam im, że chciałabym stworzyć produkt, który będzie bezpieczny dla kobiety, który będzie bezpieczny dla środowiska, a jednocześnie będzie wysokiej jakości. I już wtedy ci naukowcy podpowiedzieli mi, jakie elementy jakie składowe możemy wyeliminować z tego produktu, żeby on był właśnie taki, jak ja oczekuję. Oczywiście na szczęście Komisja Europejska, która jest najbardziej restrykcyjna na świecie, bardziej niż FDA, czyli Stany Zjednoczone, czy w ogóle instytucje certyfikujące w innych krajach na świecie, narzuca co jakiś czas, kontroluje ten rynek z składnikami i narzuca eliminację pewnych składowych z produktów kosmetycznych. I my również często jesteśmy bardziej do przodu niż Komisja Europejska wyda jakiś komunikat. Tak było już na początku, kiedy stworzyliśmy markę Inveray, ponieważ marka nie zawierała dwóch największych składników powodujących alergię, czyli hema i dichema. I bardzo z tego powodu się cieszę. Jako osoba z alergiami, dla mnie każde wyeliminowanie substancji, zastąpienie jej czymś lepszym jest naprawdę bardzo cenne. Ja bym chciała jeszcze wrócić do samych tych dwóch substancji, hema i dichema, o których jest tak naprawdę od dekretu Komisji Europejskiej, żeby nie stosować tych substancji, bardzo głośno i jest bardzo dużo kontrowersji, bo niektórzy uważają, że to nie szkodzi, że hema i dichema są w produktach światłoutwardzalnych. Ja z tego, co przeczytałam, hema i dichema, głównie hema, są substancjami o bardzo małej masie cząsteczkowej, które nawet nałożone właśnie w tej formie płynnej w lakierze, nałożone na płytkę paznokcia przed utwardzeniem, czyli w tej formie płynnej produktu, one bardzo szybko przenikają w skórę. Mają działanie, które może powodować właśnie bardzo silne podrażnienia, bardzo silne uczulenia. Nawet tam czytałam, że może powodować różne mutacje bardzo niezdrowe w organizmie. Też jest to związek bardzo lotny, więc kiedy wdychamy opary z lakieru, ta hema również przedostaje się do organizmu i może powodować astmę, więc... Tak, wiesz, biorąc pod uwagę, że stylistka, która pracuje 8 godzin z produktem czy 10 godzin i ma częsty kontakt z płynną substancją, tak? No bo hema dichema jest szkodliwa wtedy, gdy produkt jest jeszcze jako masa płynna, jest nieutwardzony. Klientka przychodzi raz na 2-3 tygodnie, no i ma przez chwilę styczność, ale ta stylistka pracuje codziennie. Ja już jako klientka bym nie chciała nakładać na paznokcie produktu, który zawiera hemę i dichemę. Dlatego na paznokciach mam tylko i wyłącznie Inveray. I moja córka, która miała 16 lat i pozwoliłam na manikir hybrydowy, tylko dlatego jej pozwoliłam, że Inveray pojawił się na świecie. I tak naprawdę
mimo że przychodzę na stylizację raz na 2 tygodnie, czy na 2,5 tygodnia, zawsze dla mnie jest istotne, co ten produkt ma w środku. No właśnie, bo ta edukacja odnośnie składów produktów i substancji, jakie one mają działanie, jest naprawdę bardzo ważna, bo parę lat temu pojawił się trend na czytanie składów kosmetyków pielęgnacyjnych i ja mam nadzieję, że ten trend przejdzie też właśnie na produkty światłoutwardzalne, do manicure, pedicure. Tak, my się bardzo staramy, żeby te nasze tak zwane kontry, czyli etykiety bądź nadruk na opakowaniach, żeby był właściwy i czytelny, żeby każda klientka miała dostęp do wiedzy. Mamy też dobrze opisane składy na mediach społecznościowych, na stronie internetowej. Bardzo o to dbamy, przekazujemy tą wiedzę również na szkoleniach. Cieszy mnie, bardzo mnie cieszy fakt, że w społeczeństwie kobiety jednak są coraz bardziej świadomie robią zakupy, świadomie korzystają z usług i jednak zwracają uwagę na to, co produkt zawiera w środku, bo de facto nie widzimy negatywnych konsekwencji tu i teraz. I ludzie wtedy dopiero reagują, tak? Jak widać coś tu i teraz, że coś nas oparzy, coś, nie wiem, coś szczypie, a tutaj nie widać od razu tych konsekwencji używania produktu z niewłaściwym składem. To musi minąć jakiś czas. Kilkukrotne nałożenie produktu, schema, dichema, zalanie skórek, przypiłowanie płytki paznokcia, no i kilka razy powtórzyć taką sytuację, taką czynność i doprowadzi to właśnie do takich stanów alergicznych. Spotkałam się z taką opinią, że nie da się zrobić produktu dobrego, trwałego, który kryje jedną warstwą bez chema i dichema. No dziwne, bo jest taki produkt na rynku, Inveray. Tak, i myślę, że po prostu bardzo ważne jest to, żeby stylistki edukowały się, jeżeli chodzi o chemię i fizykę produktu i wiedziały, że mogą być produkty bez pewnych substancji, które będą bardzo dobrze się trzymały w oczywiście odpowiednio użyty sposób. Inveray komunikuje się jako marka przyjazna dla alergików, ale czy możemy powiedzieć, że to jest marka hipoalergiczna? Nie, Aniu, dziewczyny, nigdy nie ufajcie firmom, które mówią, że mają produkty światłoutwardzalne, czy też lakiery wodne chociażby do paznokci, które są hipoalergiczne. Nie ma takiej możliwości, ponieważ te produkty, mówię tu o światłoutwardzalnych, zawierają żywice, polimery, które potrzebują właśnie światła, żeby utwardzić. To jest chemia. To jest chemia, która nigdy nie ma możliwości poddać tych produktów badaniom na hipoalergiczność. Nasze produkty marki Inveray są polecane alergikom z tego tytułu, że są pozbawione różnych substancji wywołujących stany alergiczne. Ale nie ma, ja jestem tutaj szczera, słuchajcie, bo mnie nie zależy na tym, żeby po prostu sprzedać jak najwięcej. Nie, zależy mi na tym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie ma produktów, jeszcze raz podkreślę, nie ma produktów kosmetyków, które nie zawierają chemii. Nie, tylko chemia, a chemia to jest różnica. I trzeba właśnie patrzeć na składy, bo tak jak my w Inveray dbamy bardzo o dobrej jakości surowce, sprowadzamy do produkcji wysokiej jakości surowce certyfikowane z certyfikowanych fabryk i na tym się skupiamy. Podać ten produkt w jak najlepszej odsłonie. Ostatnio spotkałam się z pewnym postem na grupie facebookowej, gdzie dziewczyna pisała, że wystąpiła u niej alergia, no i zapytała stylistki, jakich produktów używa. I ona jej powiedziała, że używa produktów wegańskich, więc nie ma możliwości, żeby wystąpiło uczulenie. Czy to znaczy, że jeżeli produkt jest wegański albo cruelty free, czy jednocześnie można powiedzieć, że jest
polecany dla alergików? Nie, bo to są w ogóle zupełnie inne rzeczy. Wegański to znaczy, że do wyprodukowania tego produktu nie został zastosowany żaden składnik pochodzenia odzwierzęcego. I nasze produkty są wegańskie, bo w składzie nie mają składników pochodzenia odzwierzęcego. Natomiast ta druga kwestia, cruelty free, dotyczy testowania produktów na zwierzętach. I Inveray, wszystkie produkty, które są lub będą w ofercie, nigdy nie będą testowane na zwierzętach. Dlatego, że nasza filozofia mówi o tym, że produkty Inveray są stworzone w oparciu o najlepsze surowce, bezpieczne surowce. Technologia produkcji jest bezpieczna dla środowiska i szanujemy zwierzęta. Nigdy w życiu nie zrobiłabym zwierzakowi krzywdy, więc absolutnie, ale nie mieszajmy tego w ogóle z alergią. Alergia to jest coś innego, tak? Dla mnie, ja widziałam na rynku marki, nie będę mówić które, ale które posługują się sloganem, że są hipoalergiczne. Totalna bzdura. No właśnie, czyli nie ma czegoś takiego jak produkt hipoalergiczny, jeżeli chodzi o produkt światłoutwardzalny. Free off plus ewentualny numer vegan i znaczek cruelty free to są zupełnie różne rzeczy, Tak jest. których warto pamiętać, żeby po prostu ze sobą nie łączyć. Będziemy kończyć dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że wytłumaczyłyśmy odpowiednio, czym są przeróżne oznaczenia na produkcie, a jeżeli jesteście ciekawi samych substancji, których nie mamy w naszych lakierach, to zapraszamy na nasz blog, w którym znajdziecie wypisaną listę substancji wraz z potwierdzonym negatywnym działaniem na organizm człowieka. Także dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo, dziękuję Aniu. Dziękuję, Do Asiu. zobaczenia. Do zobaczenia.